Kiedy logujemy się do platformy Delta, automatycznie jesteśmy przekierowywani na tak zwany cockpit, czyli swoją prywatną stronę startową. Na tej stronie widzimy przede wszystkim przegląd kursów, do których mamy dostęp. Mamy również wyróżnione ostatnio przeglądane przez nas kursy i jest pewna liczba bloków bocznych z dodatkowymi informacjami bardziej lub mniej przydatnymi. Jak efektywnie korzystać z tej strony? Najważniejszą częścią kokpitu jest sekcja Przegląd kursów, gdzie widzimy wszystkie kursy, do których mamy uprawnienia dostępu. Przy czym niezależnie od tego, z jakimi uprawnieniami mamy ten dostęp, czyli zarówno są to kursy, do których mamy uprawnienia jako prowadzący, ale gdybyśmy też byli zapisani na jakieś kursy jako uczestnicy, to one również będą wyświetlane na stronie Przegląd kursów. Kolejna ważna rzecz, szczególnie ważna w momencie, jeśli mamy dużo tych kursów, do których jesteśmy zapisani, jest taka, że możemy te kursy przeglądać albo wszystkie, jak widać bez ewentualnie schowanych kursów, albo możemy je przeglądać w podziale na kursy aktualne, nadchodzące i zakończone. To, czy kurs będzie kursem aktualnym, nadchodzącym czy zakończonym, zależne jest od tego, jak osoba prowadząca ten kurs ustawi daty rozpoczęcia i zakończenia kursu. Czyli jeśli mamy na przykład kurs testowy PS i w tym kursie, w ustawieniach kursu mamy zdefiniowane, że kurs się rozpoczyna 1 października 2021, czyli za kilka dni, a będzie się kończył 1 października 2022, to wtedy na naszym kokpicie ten kurs będzie widoczny w kursach nadchodzących. No i oczywiście kursy, które mają datę zakończenia w przeszłości, będą wyświetlane w kursach zakończonych, więc jest to pierwsza możliwość zmniejszenia tej ilości kursów widocznych na kokpicie dzięki wykorzystaniu tego menu, gdzie możemy przeglądać kursy aktualne, nadchodzące i zakończone. Innym sposobem na ułatwienie sobie pracy z wieloma kursami jest ukrywanie kursów. Przy czym musimy tutaj rozróżnić dwa rodzaje ukrywania kursów. Jeden z nich to jest ukrycie kursu przed studentami. Widzimy to na przykładzie kursu z podstaw matematyki dla studentów PK. Kiedy wejdziemy do tego kursu i wyświetlimy jego właściwości, ustawienia, zobaczymy, że kurs ten ma ustawioną widoczność kursu ukryj, dzięki czemu na kokpicie jest on zaznaczony jako ukryty przed studentami. Ale uwaga, studenci, którzy są zapisani do tego kursu na swoim kokpicie widzieć nie będą. Natomiast ja, jako osoba prowadząca ten kurs, przypisana do tego kursu jako zarządzający nauczyciel, ten kurs nadal na swoim kokpicie widzę. Jest również metoda na ukrycie dla siebie pewnych kursów, których aktualnie nie potrzebujemy, nie chcemy mieć ich na wierzchu. Żeby to zrobić, wystarczy przy wybranym kursie kliknąć tą ikonę z 3 kropkami i wybrać opcję schowaj. Wtedy taki kurs zniknie nam z kokpitu w chwili, kiedy przeglądamy kursy wszystkie bez schowanych. W każdej chwili, jeśli byśmy chcieli do tych schowanych kursów zajrzeć, możemy sobie wybrać, że te właśnie schowane chcemy przeglądać i w razie potrzeby, jeśli już chcemy odkryć ten kurs, to ponownie używamy tego menu z 3 kropkami i opcja przywróć ze schowka. Ważne jest to, że chowając kursy na kokpicie, przy użyciu tej opcji tutaj, chowamy je tylko w swoim własnym, prywatnym widoku kokpitu. Nie ma to żadnego wpływu na widok studentów. Jeśli chcemy ukryć kurs przed studentami, pamiętajmy, że musimy wejść we właściwości tego kursu, tak jak pokazywałem to na przykładzie kursu z podstaw matematyki i tam we właściwościach kursu wybrać opcję ukryty. Jest też jedna możliwość ograniczenia listy tych kursów, które tutaj widzimy. Mianowicie możemy wyróżnić kursy, które szczególnie często potrzebujemy, żeby do nich zaglądać.
Takie często używane kursy możemy na swoim własnym kokpicie oznaczyć gwiazdką, czyli znowu korzystając z tego menu z 3 kropkami oznaczamy kurs gwiazdką. Widać to od razu tutaj, jest gwiazdka umieszczona przy odpowiednim kursie. I takich kursów możemy oznaczyć sobie gwiazdką oczywiście kilka. I teraz, kiedy jesteśmy na kokpicie, możemy przeglądać albo wszystkie kursy z wykluczeniem oczywiście schowanych, albo aktualne, nadchodzące, zakończone, albo możemy wyróżnić sobie tylko i wyłącznie i przeglądać kursy oznaczone gwiazdką. Warto być świadomym tego, że studenci mają jeszcze jedną dodatkową informację na swoim kokpicie. Więc zobaczmy teraz, jak wygląda kokpit przykładowego studenta Jana Kowalskiego. W jego przypadku kokpit jest prawie taki sam jak nasz, natomiast w kursie, w którym jest on studentem, jeśli w tym kursie osoba prowadząca włączyła funkcję śledzenia ukończenia aktywności, to wtedy student bezpośrednio na kokpicie widzi, w jakim procencie dany kurs ma już ukończony, czyli ile z tych aktywności, które się znajdują w kursie i które mają ustalone warunki ukończenia, ile z tych aktywności student już ukończył. Wróćmy teraz do przeglądania wszystkich kursów, żeby zobaczyć jeszcze dodatkowe funkcje, które pozwalają nam dostosować wygląd tego bloku przegląd kursów do własnych potrzeb. Możemy kursy przeglądać w formie kart, tak jak widzimy w tej chwili, ale możemy również zmienić sobie wygląd tej listy kursów w taki sposób, że będziemy mieli tylko i wyłącznie listę nazw kursów i kategorii, w których one się znajdują, lub podsumowanie, czyli lista zawierająca nazwy kursów, kategorie, w których się one znajdują, krótkie opisy, jeśli zostały dodane do tych kursów i ikony tych kursów, jeśli też zostały przez osobę prowadzącą dodane. Z drugiej strony taką listę możemy również dostosować, sortując albo nasze kursy zgodnie z nazwami, alfabetycznie od A do Z, albo sortując je według kursów ostatnio przeglądanych, czyli od najbardziej niedawno przeglądanego kursu do najdawniej przeglądanego kursu. Zwróćmy uwagę, że ta ostatnia funkcja poniekąd duplikuje nam funkcjonalność tej sekcji ostatnio przeglądane kursy i do tego za chwileczkę jeszcze wrócimy. Natomiast opcje sortowania, to co jest ważne, w ich przypadku nie mamy możliwości niestety ustawienia sortowania odwrotnego, czyli jeśli wybierzemy sortowanie według nazwy kursu, to będzie to tylko i wyłącznie sortowanie alfabetyczne od A do Z, nie jesteśmy w stanie ustawić od Z do A. I podobnie w przypadku ostatnio przeglądanych będziemy przeglądali od najbardziej niedawno oglądanego kursu, a nie jesteśmy w stanie ustawić sortowania od najdawniej oglądanego kursu. Przed chwilą zauważyliśmy, że jeśli kursy w sekcji przegląd kursów ustawimy według ostatnio przeglądanych kursów, to tak naprawdę przestajemy potrzebować sekcji ostatnio przeglądane kursy. I tu dochodzimy do tego, że możemy tak naprawdę dostosować sobie nasz kokpit do swoich własnych potrzeb. Jeśli któregoś bloku nie potrzebujemy lub chcemy mieć te bloki ustawione w innej kolejności, to możemy to zrobić korzystając z przycisku Dostosuj tę stronę. Klikamy Dostosuj tę stronę i w tym momencie możemy na przykład usunąć blok ostatnio używane, przeglądane kursy, klikając kółko zębate i opcję Usuń blok. Albo możemy ten blok przesunąć w inne miejsce, łapiąc za ikonę 4 strzałek, możemy go przesunąć do bocznej sekcji, albo możemy go przesunąć pod sekcję Przegląd kursów. I tak samo wszystkie bloki boczne. Również możemy je albo przesuwać, używając tej ikony z 4 strzałkami, albo konfigurować w niektórych przypadkach, ponieważ bloku nawigacja i bloku administracja usuwać nie możemy. Natomiast pozostałe bloki możemy również usuwać lub tylko ukrywać. Kiedy już skończymy dostosowywać nasz kokpit,
klikamy Zakończ edycję. Jeśli będziemy chcieli wrócić do standardowego wyglądu kokpitu, możemy skorzystać z przycisku Przywróć domyślne. Ważne jest to, że dokonując takie zmiany na kokpicie, dokonujemy je tylko i wyłącznie na swoim prywatnym kokpicie. Nie ma to żadnego wpływu na kokpit naszych studentów i co ważne, czasami w określonych przypadkach może się okazać, że administrator odgórnie przywróci nam standardowy wygląd kokpitu, więc z tym się musimy liczyć. Na szczęście często to na pewno nie będzie się działo, więc warto sobie swój kokpit dostosować do własnych potrzeb, tak żeby wygodnie było z niego korzystać.